centrum miasta Hazang znajduje się plac Guanchang. W ciągu dnia jest on opustoszały. Weekendowymi wieczorami ogarnia go jednak szaleństwo. Zamienia się on w psychodeliczny tor rajdowy dla dzieci. Rodzice z całego miasta zwożą tu swoje pociechy. Najpierw szprycują je cukrem w postaci lodów, deserów i innych ciasteczek. Następnie, gdy dzieci trzęsą się już od energii, do akcji wkraczają pomysłowi biznesmeni. Na krawędziach placu oferują oni taniutki wynajem przeróżnych pojazdów. Wózki inwalidzkie z ekstra napędem, fruwające deski, metalowe sanki elektryczne, segwaye, cokolwiek dziecko sobie może wymarzyć, do wyboru do koloru. Spadki energii możecie uzupełniać wszechobecnym smażonym tofu, kiełbaskami, malutkimi grillowanymi szaszłyczkami, kuleczkami serowymi, czy czymkolwiek dusza zapragnie. Tak, i mi się marzyła taka przejażdżka. Niestety powiedzieli, że takiemu staremu i grubemu koniowi to nie pozwolą skorzystać. Za jedyne 6 zł jeździsz tak długo, aż nie padniesz ze zmęczenia. Następnie twój pojazd bierze kolejne dziecko. O tak, znajdziecie tutaj też obiekty pożądania dzieci. Kolorowe zabawki. Niestety, dziś jest nasz ostatni dzień w Hazang i musimy wracać. Nie będziemy jednak wracać motorem, jak ostatnio, a autobusem. Spod domu odbiera nas mniejszy bus i zawozi do tego głównego, większego autobusu. Na miejscu ładujemy motory, torby. Przed wejściem do pojazdu ściągamy buty, wkładamy je do foliówki i dopiero wówczas wchodzimy do środka. Cieszę się, że się nie obiadałem ostatnio za bardzo, bo nie tak łatwo przecisnąć się przez te korytarzyki. Tutaj idę bokiem. Nasza kuszetka jest dosyć wygodna, w dodatku możemy się zasłonić. Możemy też podłączyć telefon do ładowania. Między Hazang, gdzie jesteśmy, a Hanoi, dokąd zmierzamy, jest 300 km. Możemy wybrać 3 klasy busów. Pierwszy to najtańszy wietnamski z malutkimi kuszetkami, bez zasłon. Kosztują 200 000 dongów za osobę. Ten, który my wybraliśmy, kosztuje 250 000 i jest on nieco bardziej luksusowy. Autobus zatrzymuje się dwukrotnie na postój. Przed wyjściem wyrzucają wówczas sterty kilkudziesięciu klapek, z których możecie skorzystać, no bo nie macie przecież butów na sobie. Najdroższą opcją jest tak zwany love bus. Polega to na tym, że macie dwuosobową kuszetkę, dosyć komfortową, z zasłanianą firanką. Koszt 300 000 dongów. W Wietnamie istnieje multum firm transportowych. Najłatwiej wyszukać je przez Google albo na Facebooku. Rezerwacji możemy dokonać telefonicznie, pisząc do nich maila, czy bezpośrednio przez Messengera. Płatność również możemy wybrać, czy wolimy zapłacić wcześniej kartą, czy na miejscu gotówką. Gdy już bus wysadzi nas w mieście, najlepiej użyć aplikacji Grab, by zamówić taksówkę i dojechać bezpośrednio do mieszkania.